Cześć. Dobra, to jedziemy. Nazywam się Michał Olszewski. Będziecie mnie znali głównie z tego, że rozwijam taki projekt o nazwie... Cześć kocie. Rozwijam projekt o nazwie Retrograde. Czym będzie Retrograde, to na pewno jeszcze wiele razy będę Wam mówił. Natomiast dzisiaj pokażę coś, co łączy się z tym projektem ściśle, ponieważ Retrograde to będą ubrania rowerowe w stylu retro. I jakiś czas temu stwierdziłem, że no kurczę, będziemy potrzebować do pokazywania tych ubrań jakichś fajnych akcesoriów i sytuacji rowerowych, na przykład jeździć na rowerach, będąc ubranymi, ale wszystkie rowery, które mam, są dosyć nowoczesne. No więc zdecydowałem, że trzeba doposażyć się o klasyczną stalową szosę polskiej produkcji i co pomyślałem, też zrobiłem. Wynorałem huragana w dobrej cenie i po dosyć zabawnej interakcji polegającej na kilku podróżach w różne dziwne miejsca w Nisku, który jest dosyć daleko od Lublina, odbieram rower o jakiejś chorej porze gdzieś tutaj na mnie powinien już czekać. Zaraz go zobaczę po raz pierwszy. W rzeczywistości okaże się, czy było warto po niego jechać w ogóle. Tu za mną jest rower, ale to jest jakiś rower, który tutaj po prostu mieszka i parkuje, a mój huraganik jest tu. Tak, obejrzałem go, rzeczywiście wygląda nieźle, w miarę kompletny, ciężki, to nie jest karbon. Są dwa koła, więc teoretycznie nawet można by na nim jechać, no ale mam do domu, ktoś jedzie jakimś komarem, ale mam do domu kilkadziesiąt, więcej, sporo kilometrów, ponad 100. Przy tej pogodzie nie będę ryzykował jechania na kołach i wracam pociągiem do Lublina i w Lublinie się nim już zajmiemy dalej. Wszedłem w posiadanie tego oto pojazdu marki Romet Huragan. Prawdopodobnie huragan, ponieważ nie ma tu żadnych oznaczeń, ale jakby wszystkie jego elementy wyposażenia wskazują na to, że właśnie tym huraganem jest. Od razu dla wszystkich, którzy mnie oglądają, takie dwa słowa wyjaśnienia. Ja nie jestem ekspertem od klasycznych rowerów marki Romet w szczególności. Być może coś przekręcę, albo z czymś się pomylę, albo czegoś nie będę wiedział. Będę wdzięczny, jeśli dacie mi znać w komentarzach i zwróćcie uwagę na najbardziej jakieś żenujące wpadki, pomyłki. Kto pyta, nie błądzi, ja pytam, pomóżcie mi trochę z tym rowerem. Plan na niego w najbliższym czasie jest taki, żeby go zrenowować. Będę ten proces renowacji starał się pokazywać w kolejnych filmach, więc będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ten rower się przepoczwarza, a teraz spróbuję Wam go pokazać z bliska, pokażę, co on ma, czego on nie ma, co mnie szczególnie ujęło, co mnie zaskoczyło, a może sami coś wypatrzycie na nagraniu, co ja przegapiam. Zapraszam. Przyjrzyjmy się mu w takim razie z bliska. Pierwsza sprawa, porozmawiajmy szybko o kolorze. Tak, to jest bardzo szybki czerwony kolor, widzicie go tutaj. Huragany wychodziły z fabryki w takim kolorze, mniej więcej, ale mam bardzo poważne podejrzenie, że to nie jest oryginalny kolor tego roweru, ponieważ w różnych miejscach wychodzi taka biała barwa. Tak, jest tutaj biały kolorek. Gdzieś tam pod spodem miejscami widać też taki jakiś kolor, nie wiem, turkusowy, zielony, może jakiś podkład, a może mi się wydaje. W każdym razie czerwony kolor został naniesiony tutaj w późniejszych czasach. Może uda mi się gdzieś znaleźć. A tutaj na pewno było takie miejsce, gdzie widać, jak artysta tu obficie walnął, nie wiem, z pędzla czy spraya i mu tam poleciało na różne części. Więc czerwony nie jest fabrycznym kolorem tego roweru i pewnie w trakcie renowacji będziemy od tej czerwieni jednak odchodzili, przywracając oryginał. Tak, w związku z tym, że rower prawie na pewno był malowany ponownie, to nie zachowały się na nim żadne napisy ani naklejki. On tutaj jako huragan powinien mieć naklejkę lub namalowany napis huragan,
a tu z przodu powinno być oznaczenie producenta. Przy starszych rowerach to była metalowa tabliczka z logo ZZR. W nowszych to była naklejka Romet. Tutaj nie ma niczego, ale nie ma też dziurek na tabliczkę. To wskazuje na to, że to była kiedyś naklejka, która zniknęła. Z takich rzeczy jeszcze wspomniałem ZZR. Na starszych rowerach tu się pojawia logo ZZR, tu widzimy logo Romet. Ja pokażę jeszcze, tu będzie lepiej widać. O, tu na kierownicy jest taki ludzik podnoszący ręce. Nie, to jest Pegas i litera R. Starsze rowery miały tutaj logo ZZR. Ta sama sytuacja jest na klamkach. Tutaj widać takiego Pegasa, tak? Starsze rowery miały te klamki troszkę ładniejsze i z innym logo. I taka najważniejsza sprawa, dlaczego jestem mocno przekonany, że to jednak Huragan, a nie jakiś nowszy model, na przykład Sport. Te tutaj łączenia łączenia rur, te wszystkie mufy, one są takie piękne, rzeźbione, bogate. Nowsze rowery tego nie miały, bardziej wyglądały na jakąś taką instalację, którą może zmontować Wam pan, który się specjalizuje w gazie czy kanalizie, a tutaj jest to taka bardziej artystyczna robota. Natomiast jeśli chodzi jeszcze właśnie o prowiniencję i w ogóle czym ten rower jest, nie jest to najbardziej wyczynowy Jaguar. Jaguary miały tutaj te końce wideł przednich, tylnych były bogato chromowane, tutaj tego chromu nie widać, więc mamy tutaj Huraganika. Co jeszcze? No, może coś brzydkiego dla odmiany. Kolor był ładny, to siodło jest paskudne, takie to jest skajowe, brązowe. Tu się w ogóle trzyma w kupie dzięki ciężkiej pracy taśmy klejącej, a od spodu jest paskudny plastik. No, z tym siodłem to bym się chyba chciał rozstać. Zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, co mamy jeszcze? Co tutaj widać? Przerzutki. Przerzutki tutaj w tym miejscu, nie na kierownicy, tak jak w nowszych, nie w klamkomanetkach, tak jak w nowszych rowerach. Tu mamy przerzutki w tym miejscu. To są przerzutki sygnowane przez czeskiego producenta, markę Favorit. Te tutaj manetki, tak, są Favorita. Z tyłu mamy Favorita również tylną przerzutkę. Widać tutaj pięknie logo Favorit. To jest przerzuteczka, całkiem duża. Przednia przerzutka natomiast jest, nie wiem czy to będzie widać, jest produkcji rodzimej Romet. Tak, i te przerzutki, fajna sprawa, one działają. Byłem przekonany, że to może być jakiś kłopot, bo znając współczesne przerzutki, które tam regulowanie jest jakieś tam trochę uciążliwe zawsze, tu jest zupełnie inaczej. Przednie działają świetnie, tylna na 6 trybów, 6 zębatek, 4 ładnie wchodzą, więc jest nieźle, jest dobrze. Przed nami tutaj widać też korbę, taka charakterystyczna z taką osłoną z dziurami. Tam są dosyć niezłe koronki. Duża ma 52 zęby, a mała wcale nie jest mała, bo ma 46. A więc tu nie było miękkiej gry, nawet jak się pedałowało lekko, to się pedałowało twardo. No, nie było miękkiego podejścia do żadnego jeżdżenia. Tak, to była zabawa dla twardzieli. Tu mamy stopouгнятacz. On tutaj zdradza chyba, nie wiem, może się mylę, ale zdradza chyba jakiś kontakt z tak zwanym rzemiosłem. Mamy taką dołożoną tutaj nakładeczkę metalową, która nie wiem, czy w czymś pomaga, czy nie, ale jest mocowana takimi tutaj śrubencjami. W ogóle tutaj śruby przeróżne. To miejscami wygląda wręcz rolniczo. No, tak wtedy w Polsce budowano rowery. Nie ma tutaj jakiejś przesadnej finezji wykończenia, no ale działa. Tak? Gnioca, nie łamioca. Co jeszcze? Aha, dobra. Ja zmierzyłem ten rower. Rura podsiodłowa ma dokładnie 57 cm, czyli rozmiar, nazwa modelu również to jest 570. Taką samą długość ma pozioma rura, czyli to jest taki charakterystyczny dla tych czasów kształt ramy właśnie z równą długością rury podsiodłowej i poziomej.
Tu widać dzwonek rometowski. Dzwonek nie działa, ponieważ urwany jest dędzelek, który dzwoni, tutaj nie dzwoni. A tu mamy koszyk, wygląda na oryginalny. Tak, to jeszcze z takich fajnych rzeczy, ciekawych, interesujących. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu spróbuję. Tutaj na tej największej zębatce z tyłu jest taki biały, częściowo wytarty napis i myślę, że rowerzyści widzą, co tu jest napisane. Jeśli nie widzicie, to tu jest napisane Shimano, czyli to są Shimanosy. Mamy tutaj japoński wolnobieg sześciobiegowy, który pojawił się chyba później, nie jest oryginalnym wyposażeniem tego roweru. Wydaje mi się, że na Shimano te rowery nie wychodziły fabrycznie. Może to upgrade w pewnym sensie, może ten rower jest dzięki temu lepszy. No spoko, wygląda fajnie. To jak jesteśmy przy upgrade'ach i zmianach, to od razu pokażę. Tutaj widać, mamy koło, obręcz sygnowaną przez włoskiego producenta Ambrosio. Model obręczy to jest Synthesis, nie wiem, co tu jest napisane. Systemis. Tak, Systemsis. Nie. No, może Wy potraficie to lepiej przeczytać. I model dokładnie to jest, to odwrotnie będzie lepiej widać, ale to jest Nastro Tricolore. Pięknie. Więc te obręcze, te koła tutaj, które widzicie, nie są fabrycznymi, na których ten rower wyjeżdżał z fabryki. On wyjeżdżał fabrycznie na obręczach, na kołach 27,1/4 cala, taki nietypowy rozmiar. Te chyba, jeśli wierzyć w napisom, które są na szytkach, to jest już normalne 28 cali, więc ktoś to wymienił. No, to jest chyba zmiana na plus. To jest tylne koło, jest właśnie Ambrosio, tak? Ambrosio? Dobrze, tak, Ambrosio. A przednie, myślałem, że to też jest Ambrosio, bo wygląda podobnie, ale wygląda jednak inaczej, więc to jest jakieś inne koło. Nie od pary, od sasa do lasa, każdy jest inne, chociaż podobne. Oba są i oba te koła są na szytki, czyli to nie są oponki, to są szytki. Ta gumowe coś jest przyklejane, co powoduje różne rzeczy, na przykład, że jest tam strasznie dużo ambarasu zachodu i szytki już praktycznie wyginęły, natomiast są lekkie, są szybkie, kiedyś były super prestiżowe. Ta przednia, pomimo że wygląda taką złachaną, to nawet trzyma powietrze, tylna nie trzyma. Znaczy trzyma, ale krótko. Jak się napompuje, to za chwilę z niej wylatuje. To co, obróćmy jeszcze ten rower na drugą stronę. Czy wspominałem, że go też ważyłem? Wyszło coś około 11-12 kg, więc nie jest bardzo lekki, nie jest też bardzo ciężki. Tak? To jest zupełnie akceptowalna waga jak na stal, to jest nieźle. Tak, tutaj widać, że koła mają taki upgrade, że są wyposażone w szybkozamykacze. Z tyłu jest szybkozamykacz, który wygląda nawet jakby był z epoki, ale to jest zwykły Joytech, popularna marka do dzisiaj. Natomiast ten przedni to jest w ogóle jakieś paskustwo plastikowe i to zniknie, tego nie będzie. Nie patrzmy na niego, zapomnijmy. Co tu jeszcze jest? Taki bardzo uroczy odblask. Nie, trzyma się. Tak, bo jak wiecie albo nie wiecie, Huragan, Jaguar to były modele wyścigowe, topowe. Tutaj nie było żadnych bagażników, lampek, dupereli. Tak, jedyne co to dzwonek i odblask. To było wszystko, całe wyposażenie roweru. Ten odblask jest taki tutaj, tak, przykręcany, wszystko jest na śrubeczki. Mam nadzieję, że sztyce da się wyciągnąć, to jest bardzo, bardzo nisko. Zobaczymy jeszcze, powalczymy z tym. Tu jest taki, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale to jest bardzo urocza rzecz. Cały ten stopogniatacz ma sporo luzu, tutaj chodzi w tej osi. I czasem jak tak, teraz, widzicie? On robi takie skrobie, aż na tej korbie tutaj złapiemy, tak, aż tutaj na tej korbie pojawia się taki piękny kanion. Jak oni to wymyślili, że tak działa, jest taka wyżłobiona. Dobra, tutaj też widać trochę więcej miejsc, gdzie szalony malarz
pomalował, tak, tu się pacnęło na czerwono, gdzieniegdzie, tak, ten czerwony kolor tutaj wyłazi. Tu są jakieś tam ślady walk, tak, gdzieś tutaj ten rower, nie wiem, czy się przywracał, czy gleba z nim wygrywała, czy on z glebą, no więc jest troszeczkę podrapany, troszeczkę poobijany, no ale jest już mój, jest piękny, będzie jeszcze piękniejszy, wkrótce zabiorę się za jego odnawianie. Tymczasem zachęcam Was, żebyście mi coś o nim napisali w komentarzach, czego o nim nie wiem, może coś przegapiłem, może rozpoznajecie jakieś nietypowe elementy wyposażenia, możecie mi coś o nim powiedzieć więcej. Będę wdzięczny za każdy komentarz, zwłaszcza za te prześmiewcze i hejterskie. Tak jak wspominałem, nie jestem ekspertem od drometów, chociaż miałem w życiu dwa, miałem Pelikana i Jubilata 2. Pozdrawiam wszystkich, którzy kiedyś na komunie dostali Jubilata. I to wszystko. Do usłyszenia. Dziękuję. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, bo będzie tutaj więcej filmów o tym rowerze. Pa!